Ja mam na imię Anna Partyka, mam 31 lat i pracuję w miejskich zakładach autobusowych w Warszawie od prawie 5 lat. Wybrałam taki zawód troszeczkę z powodu hobby, dlatego że od dłuższego czasu jeżdżąc do liceum jeszcze kilkanaście lat temu przyglądałam się pracy kierowców autobusów, dojeżdżałam prawie godzinę do liceum i zawsze stałam przy kabinie kierowcy i obserwowałam sobie co tam u niego słychać. Później poszłam na studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim i zaczęłam pisać do prasy lokalnej właśnie o połączeniach komunikacyjnych wtedy jeszcze dzielnicą Wesoła w Warszawie. No były to trudne takie dosyć połączenia, że czekało się na autobus nawet godzinę, więc takie dziennikarstwa śledcze prowadziłam troszeczkę, dzwoniłam mi do spółki, dzwoniłam do rzeczników, robiłam zdjęcia w zajezdniach i ta pasja się rozwijała do tego stopnia, że napisałam pracę magisterską też na temat inwestycji komunikacyjnych w Warszawie i pamiętam, że wtedy wszyscy się śmiali, że zostanę kiedyś kierowcą autobusu. I zostałam kierowcą w momencie, kiedy rzeczywiście troszeczkę na rynku dziennikarskim się pozmieniało i nie było możliwości mieć pracy na stałe. Wtedy poszłam na pół etatu pracować do MZA w Warszawie, a teraz już mam 3/4 etatu, także teraz jakby już z hobby się zrobiła stała praca. Żeby pracować w zawodzie kierowcy autobusu trzeba mieć wykształcenie średnie. Ostatnio pojawia się tak trochę mówią rzeczywiście, że trzeba jeszcze ten angielski umieć i mi rzeczywiście się angielski przydaje. I na pewno trzeba mieć bardzo dobrą wyobraźnię do tego, co się dzieje właśnie za autobusem, wokół autobusu i dlatego większość ludzi, podejrzewam, nie zdaje sobie sprawy z tego, że na przykład, żeby zrobić zwykły zakręt autobusem, trzeba umieć objąć to jakby wyobraźnią właśnie. Na pewno trzeba być rzeczywiście mocnym psychicznie. To jest podstawa chyba tutaj, dlatego że jeżeli ktoś nie ma silnej psychiki, to po prostu po kilku miesiącach, czy po tym okresie próbnym, na przykład 3-miesięcznym, zrezygnuje. Praca kierowcy autobusu, co nie każdy się orientuje, zaczyna się na pierwszej zmianie już często o 3:30 w nocy. Wtedy są pierwsze wyjazdy z zajezdni. Jest system trzyzmianowy, także większość kierowców pracuje na 2 zmiany, pierwszą i drugą. Trzecia zmiana to jest zmiana nocna, czyli autobusy nocne. Tutaj już kierowcy, tylko ci, którzy rzeczywiście chcą, to pracują na tej zmianie. Natomiast reszta pracuje na pierwszą, na drugą zmianę albo na jedną z nich. Ostatnie zjazdy autobusów do zajezdni dzienne są nawet o 1:00 w nocy. Także to jest od 3:30 do 1:00 w nocy jeżdżą autobusy dzienne. Tak jest w Warszawie. Jest to praca rzeczywiście stresująca i co nie każdy sobie zdaje sprawę, jest to praca z ludźmi, bo my jesteśmy oczywiście w kabinie zamknięci, ale to nie jest praca kierowcy tira, gdzie on rzeczywiście jest sam, ma swoje CB radio i łączy się z centralą tylko, albo żeby porozmawiać z innymi kierowcami, tylko my po prostu mamy za sobą kilkadziesiąt osób, czasami kilkaset w długich autobusach przegubowych, gdzie po prostu każdy czasami ma swój problem, chce się o coś zapytać, często są awantury, czasami my musimy jakoś z pasażerami rozmawiać, na przykład żeby wyprosić kogoś, kto nie za ładnie pachnie albo kto jest uciążliwy, więc my musimy rozmawiać, musimy być nawet dobrymi psychologami. Mamy zajęcia zresztą z psychologiem na różnych szkoleniach. Także musimy po prostu też tych ludzi trochę lubić. No, oczywiście po wielu latach pracy część kierowców widać zresztą, że potrafi nie lubić już ludzi, bardzo się stresują. No ja staram się, tak jak mówię, każdy dzień zaczynać z białą kartą, że nie przypominam sobie, co było poprzedniego dnia, nie stresuję się tym, co było wcześniej, tym, co mi ktoś powiedział. Potrafię po pracy odreagować po prostu z dzieckiem małym, jakoś pobiegać, na spacer pójść i to wszystko opada. Te emocje opadają. Samotnie wychowuję córkę, córka ma 2,5 roku, także no tak do takiej perfekcji doszłyśmy, że ona na 6:30 idzie do żłobka, a ja o 7:00 zaczynam pracę. Dzięki pracodawcom się udało tak, że właśnie o 7:00 mam wyjazd, to są późne wyjazdy już, także pracuję od 7:00 do 15:30 na ogół, tak jak w biurze, więc córka siedzi nawet 9,5 godziny w żłobku, ale bardzo to lubi, na całe szczęście to jest dziecko bardzo komunikatywne, także lubi chodzić do żłobka, no i jeszcze oczywiście po pracy, kiedy wracamy, to ja nie kładę się spać, tak jak często kierowcy robią po zmianie, no tylko jeszcze, prawda, się zajmuję córką, gotuję obiad, także jest to praca w zasadzie na 2 etaty, można powiedzieć. Lubię swoją pracę, dlatego że ja na przykład nie mogłabym siedzieć za biurkiem. To troszeczkę mnie rzeczywiście w dziennikarstwie nudziło, że siedzę za biurkiem od godziny do godziny.
Tutaj zmienia się otoczenie, codziennie są inni ludzie, codziennie są nowe sytuacje, inny stres też, także wszystko to jakoś mnie tak motywuje, żeby pracować dalej jak najbardziej. Z pozytywów na pewno to, że można ludzi obserwować. Ludzie myślą, że my ich nie widzimy, ale jak najbardziej widzimy to, co oni robią, jakie muzyki słuchają czasami, co do nas mówią, także to jest na pewno plus. No i przede wszystkim dla mnie jazda dużym autobusem. Na pewno jeżeli ktoś czuje, że ma takie zdolności, że ma talent, bo ja to nazywam talentem, do prowadzenia takich dużych pojazdów, to ja zdecydowanie polecam rzeczywiście sprawdzenie się najpierw moim zdaniem na autobusie. Jeżeli ktoś chciałby na przykład tirem jeździć, to niech sobie troszeczkę jednak zrobi tą kategorię D najpierw, zobaczy jak to wygląda, prawda, w codziennym życiu. No można oczywiście też pójść jeździć do PKS-u czy na jakieś linie międzynarodowe, także to niekoniecznie autobusy miejskie, ale wszędzie w tych miejscach trzeba mieć zdecydowanie tą wyobraźnię, pasję do tego i bez tego absolutnie nie da rady.